Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Mini Coopera S. I od razu dodam, że na końcu testu jest mały bonus w postaci małej relacji z 24-godzinnego wyścigu na Nürburgringu, na którą gorąco zapraszam, chociażby dla samych dźwięków. Uwierzcie mi, orgazm dla uszu. Teraz na ekranie widzicie znacznik czasowy, gdzie musicie przewinąć, jeśli nie interesuje Was Mini Cooper S. A jak widzicie, jest to nowy Mini Cooper S, co widać po tym dość ciekawym tyle. Specjalnie nie użyłem słowa brzydkim, bowiem na zdjęciach czy filmach auto wygląda źle. Tak na żywo jest nieco lepiej. Chociaż oczywiście też jestem zdania, tak jak większość z Was, że poprzednia generacja wyglądała z tyłu lepiej. No i właśnie, tutaj dochodzimy do porównania z poprzednią generacją, która wcale taka poprzednia nie jest. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Otóż poprzedni Mini Cooper miał kodowe oznaczenie F56, a obecny to jest F66. I owszem, generacja F66 jest zupełnie nową konstrukcją, ale tylko jeśli chodzi o w pełni elektrycznego Mini Coopera, bo taki też jest. Zresztą taki też był i w poprzedniej generacji, z tym, że tam to było auto spalinowe przystosowane do elektryka, a teraz ten nowy był projektowany od początku jako elektryczny, a w związku z tym nie był przystosowany do bycia spalinowym. Mini więc wzięło poprzednią generację i ją upodobniło do tej nowej, czyli spalinowy Mini Cooper i elektryczny Mini Cooper, tak naprawdę dwa różne auta. Zresztą to widać chociażby po wymiarach, gdzie jest inny rozstaw osi oraz widać to po kątach przedniej szyby, gdzie w spalinowym jest dużo bardziej pionowa. No i maska też się inaczej otwiera, bo w tej testowanej jeszcze mamy tą cudowną maskę, która podnosi się z dziurami na lampy, a w elektrycznym tak już nie ma. Trafiłem poprzednią generację, gdzie idealnie widać, że jest to samo auto, ale z innymi zderzakami czy światłami. Nie sugerujcie się wysokością starego Mini, bowiem to jest lekko zmodyfikowany egzemplarz, który stoi też nieco niżej. Jak widzicie, w nowym Cooperze S zniknął też jeden z najbardziej charakterystycznych elementów poprzedniej generacji, czyli wlot na masce. Ale to niestety nie jest największy problem. Największy problem jest z tyłu. Czy zauważyliście, że czegoś brakuje w nowej wersji? Podpowiem, że ta rzecz zaczyna się na wy, a kończy na dech. Brawo, chodzi o wydech. Nowe Mini Cooper S nie ma widocznych końcówek wydechu, przez co ten tył wygląda, jakby to właśnie było auto elektryczne. Nie ma tych pięknych dwóch rurek na środku. I tu ponownie, ten starszy egzemplarz miał niefabryczne duże kominy, ale już seryjne wyglądają świetnie i świetnie brzmiały. Ten nowy Cooper S ma wydech schowany po lewej stronie, który tak brzmi. Najpierw start na zimno, a potem już na ciepło i przegazówki. No i jakby to powiedzieć, jest słabo, żeby nie powiedzieć przykro. Poprzednie Mini pięknie brzmiały, naprawdę to był jeden ze znaków charakterystycznych, ten piękny gang z dodatkowymi strzałami. Teraz to wszystko zniknęło. Co prawda ja miałem dość niski przebieg mojego egzemplarza, więc istnieje promil szansy, że wdech nieco się wypali, ale coś czuję, że tak nie będzie i nie dorówna on poprzedniej generacji. Ogromna szkoda, bo wpływa to mocno na odbiór auta podczas jazdy. Oczywiście, żeby ratować to producent zamontował syntezator dźwięków, ale nie pomaga on mocno. O dziwo, ten sztuczny dźwięk nie jest bardzo sztuczny, no ale słychać, że jest to z głośników. Z plusów to na szczęście można to wyłączyć na stałe, to znaczy raz wyłączając zostaje to zawsze wyłączone na stałe. Dobra, wróćmy jeszcze do wyglądu, bo ten tył nie daje mi spokoju. Napiszcie proszę w komentarzach, czy się Wam podoba, bo ja chyba jestem na nie. Mam problem z tym, że jak widzę ten tył, to nie widzę w nim chyba Mini. A tak zawsze było z każdą poprzednią generacją, że z której strony by się nie spojrzało, to się wiedziało, że jest to Mini. Tutaj tak jest, ale poza tym tyłem.
Bo tak, to nadal małe, fajne Mini, które najlepiej wygląda w 3-drzwiowym nadwoziu. W 5-drzwiowym też jest ok, no ale jednak to 3-drzwiowe jest najlepsze. No i ma drzwi bez ramek. Piękna sprawa. W takim razie pora na bagażnik. W związku z tym, że jak ustaliliśmy już, jest to ta sama buda, czyli z poprzedniej generacji, więc i pojemność bagażnika jest taka sama. Dokładnie 211 litrów. Bagażnik ma też drugie dno, które po przesunięciu tej półki na górze i położeniu kanapy daje nam płaską powierzchnię. Bagażnik jest tak krótki, że można spokojnie położyć kanapę z poziomu bagażnika. Niestety nie ma tu żadnych haczyków czy gniazda pod zapalniczkę. Wskakujemy więc na tył, co oczywiście nie jest takie proste w przypadku aut 3-drzwiowych. Po chwili jednak udało mi się wskoczyć i lekko utknąć. O ile na nogi mam parę centymetrów wolnej przestrzeni, tak już głową dość mocno wbijam się w dach, a mam 186 cm wzrostu. Może jakby nie było tego szklanego dachu, to byłoby nieco lepiej, ale z drugiej strony w tej wersji Mini raczej nikt z dorosłych nie będzie jeździł z tyłu. Nie ma tu też podłokietnika, z łącz są tylko twarde plastiki i widok fajnych foteli przed nami. W takim razie wskoczmy w te fajne fotele. Fotele w opcji są w pełni elektryczne i są naprawdę wygodne. Mają wystarczające trzymanie boczne, a jednocześnie nie męczą w trasie, co jest miłym kompromisem. Fotel może być też podgrzewany, a także i mieć masaż. No i klasycznie, jak to w Mini, możemy siedzieć bardzo nisko, co jest świetne w takim sportowym samochodzie. Wciąż też nie widzimy świateł, jak się zatrzymamy na pierwszym miejscu przed nimi, więc albo się trzeba wychylać, albo patrzeć przez ten szyberdach. Jak widzicie, deska rozdzielcza jest kompletnie inna niż w poprzedniku i tutaj jest już taka sama jak w tej wersji elektrycznej. Mamy więc ogromny, okrągły ekran OLED na środku, brak zegarów i wyświetlacz head-up. I ten wyświetlacz ratuje sytuację, bo bez niego sprawdzanie prędkości byłoby bardzo męczące. Styl i wnętrze Mini jest bardzo kontrowersyjne, ale akurat mi przypadł do gustu. Owszem, poprzednik miał chyba nieco lepiej, ale ten też ma swój styl. Tylko miałem wrażenie, że ten ekran działał z takim lekkim opóźnieniem, co czasami denerwowało. Ale jakość tego ekranu jest niesamowita, czy w słońcu, czy w deszczu, czy w nocy, wszystko widać idealnie. Mamy też mnóstwo trybów jazdy, które kompletnie zmieniają motywy tego ekranu, a także i motywy wyświetlacza head-up. To jest miłe, chociaż jak dla mnie, to tych trybów jest aż za dużo, no ale co kto lubi. Ja na przykład nie lubię takiego ustawienia temperatury z ekranu, do tego powinny być przyciski lub pokrętła. To, co zawsze lubiłem w Mini, to spasowanie oraz materiały użyte w kabinie, bo czuć było, że się płaci więcej, czuć było, że jest to premium. Sprawdźmy więc, czy nadal tak jest. No cóż, nowe Mini ma kompletnie inne materiały i nadal świetne spasowanie. Spasowanie wręcz nienaganne, ale materiały mam wrażenie, że są gorsze niż u poprzednika. Tutaj czuć, jakby wszystko było z recyklingu, ja to kupuję, bo auto ma być pewnie eko, ale mam wrażenie, że w poprzedniku czuć było bardziej tą nutkę premium. Ale tak jak mówię, mi akurat ten styl się podoba, tak samo jak i ten pasek na kierownicy. Nowe Mini ma też asystenta głosowego, takiego pieska, ale niestety nie obsługuje on jeszcze języka polskiego. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską bez zmian, czyli Cooper S wciąż ma 2-litrową benzynę o mocy 204 koni. Tu słabo było słychać, ale czasami ładnie słychać syczenie turbo. Silnik ma dobrą kulturę pracy, ma oczywiście 4 cylindry i ma niezłą elastyczność. Nie mam tylko pewności, że nadal ma 300 Nm, bo znalazłem też informację, że jest o 20 mniej, czyli 280 oraz że moment jest nieco wyżej dostępny, bo od 1350, a nie od 1250 obrotów. Znowu inne dane oficjalne mówią o 300 Nm. No tak czy inaczej moment w obu przypadkach jest dość nisko i czuć, że samochód idzie od dołu oraz nie ma wyczuwalnej turbo dziury.
Skrzynia też nieźle sobie radzi, bo jest tutaj automatyczna, 7-biegowa skrzynia i to dwusprzęgłowa, która ma w miarę małe opóźnienie. I tak, jest to ta sama skrzynia co w poprzedniku. Jest też, jak widzieliście, tryb boost, czyli po pociągnięciu lewej łopatki i przez chwilę przytrzymaniu jej, mamy auto uzbrojone na 10 sekund na taki tryb ataku. I to działa w każdym trybie samochodu. Szkoda tylko, że Coopera S nie da się już kupić z manualem, bo to by było naprawdę bardzo miłe połączenie. W takim razie sprawdźmy przyspieszenie, które według producenta wynosi 6,6 sekundy, czyli o 1/10 sekundy szybciej niż poprzednia generacja. Pora to sprawdzić. Wynik to dokładnie 6,6 sekundy i to na przesychającym asfalcie. Myślę, że 6,5, a może i 6,4 jest do zrobienia. Nie potrafiłem też wywołać procedury startu, ale podobny problem miałem, jak testowałem nowego Mini Countrymana JCW. O właśnie, nie powiedziałem tego. A to nowość, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na zderzaku z przodu mam logo John Cooper Works, czyli właśnie JCW. Z tym, że testowany egzemplarz to nie jest JCW, tylko to jest linia wyposażenia JCW, czyli właśnie m.in. inne zderzaki. I taką linię można też dokupić do najsłabszego Mini, nie tylko do S-ki. Prawdziwy John Cooper Works właśnie debiutuje i on będzie wyglądał nieco bardziej zadziornie. To, co mi się podoba w Cooperze S, to zużycie paliwa, które naprawdę jest na niezłym poziomie. Jak jeździłem po naprawdę zakorkowanym Nürburgringu i okolicach, to potrafiłem mieć 7-8 litrów. Znowu jak pojechałem na serpentyny i naprawdę mocno się bawiłem, to już dobijałem do 13 litrów, ale były to serpentyny i sporo wspinaczki, więc wynik taki nie dziwi. Przy 120 miałem około 6,5, a przy 140 7,5 litra, a to już są dobre wyniki. Bak paliwa ma 44 litry. No dobra, ale Mini to przede wszystkim ta sławna gokardowa jakość jazdy, więc jak jest teraz? Jest tak samo dobrze jak w poprzedniku. Naprawdę, auto trzyma się nadal jak przyklejone, ma świetnie ustawione zawieszenie i super pracujący układ kierowniczy. Jeździłem tak dużo po tych serpentynach, że aż mi się powoli robiło niedobrze od przeciążenia i od przyczepności. Ale jak się auto sprowokuje, to na dohamowaniu potrafi zarzucić tyłkiem, co uwielbiam w hothatchach. No piękna sprawa, brakowało mi właśnie tylko dźwięku wydechu. Jednak dźwięk w sportowym aucie jest nieodłączny i wpływa on na radość z jazdy, a tutaj dźwięku brakowało. Poprawić wydech i będzie idealnie. Niestety, nie wiem ile auto przytyło, bo nie potrafiłem wygrzewać tych informacji, ale nie czuć, żeby samochód był dużo cięższy. W takim razie pora na cennik. Podstawowy Cooper S startuje od 125 tysięcy złotych, a testowany egzemplarz, doklikany chyba w niemal wszystko co się da, kosztował 169 tysięcy złotych. Sporo, ale konkurencja jest nawet droższa. Na rynku zostało już chyba tylko Polo GTI, bowiem zarówno Fiesta ST, jak i Hyundai i20N podobno nie da się kupić. Przy Fieście jest już nawet informacja, że tylko stany magazynowe, a przy Hyundaiu no jeszcze takiej informacji nie ma. No ale podam też ich ceny. Fiesta ST startuje od 121 tysięcy złotych, a Hyundai i20N od 131 tysięcy złotych. Polo GTI natomiast kosztuje w podstawie 138 tysięcy złotych, więc jest 12 tysięcy złotych droższe niż Mini. Gdzie Mini to podobno premium, a Polo nie. Tak, na rynku jest jeszcze szalony GR Yaris, ale on ma napęd na 4 koła, dużo wyższą cenę, ale to jest konkurencja moim zdaniem dla Mini John Cooper Works, a nie dla zwykłej S-ki. Czyli Cooper S jest dobrze wyceniony. Nowe Mini Cooper S to jest dokładnie to samo auto co poprzednik, jest nawet delikatnie szybsze i ma jeszcze bardziej oryginalny styl, który nie każdemu przypadnie do gustu. Mi w tym aucie zabrakło wydechu, który po pierwsze powinien być wyeksponowany, a po drugie powinien brzmieć. A tu nie ma ani tego, ani tego. Auto wciąż jeździ fantastycznie i na serpentynach, nawet podczas zwykłej jazdy, sprawia mnóstwo przyjemności, ale poprzednik właśnie przez ten wydech sprawiał jej nieco więcej. Cześć! A teraz przechodzimy do bonusa i krótkiej relacji z 24-godzinnego wyścigu. Będę opowiadał z przebitkami z toru i radzę podgłośnić, bo będzie pięknie brzmiało. Co roku na ringu jest 24-godzinny wyścig, czyli 3-dniowy raj dla fanów motorsportu. W
W piątki są kwalifikacje i pokazy driftu czy stuntu, w sobotę wyścigi klasyków czy serii DTM, a z soboty na niedzielę główne danie, czyli 24-godzinny wyścig w kilkunastu klasach. W sumie to niemal w kilkudziesięciu, bo klas w tym roku było aż 23 oraz 133 samochody, które ciągle były na torze. Tor jest oczywiście wspaniały i bardzo długi, bo razem z pętlą GP ma niemal 25 km, więc jest co oglądać. I od razu rada, jakbyście się kiedyś wybierali, to koniecznie weźcie ze sobą wygodne buty zimowe, nieprzemakalne za kostkę, albo wygodne kalosze. Ja tego nie wziąłem i w sobotę z samego rana objeździłem każdy sklep sportowy i ogrodniczy w promieniu 50 km, żeby kupić kalosze. Udało się i mam teraz chyba najlepszą pamiątkę z ringu, jaką mogę sobie wymarzyć, czyli kalosze z Nürburgringu. Pogoda bywa tam bardzo kapryśna i u mnie, nie dość, że było zimno i musiałem kupić kurtkę, to jeszcze dodatkowo przez 3 dni padał codziennie deszcz. Nie mocno, ale to wystarczyło, żeby zrobić niewyobrażalne błoto. Druga rada to przygotujcie się na mnóstwo chodzenia. Ewentualnie można jeździć rowerem albo hulajnogą, ale tu też muszą być elektryczne. Wszędzie są górki, wszędzie jest błoto, wszędzie są korki samochodem. Wokół toru jeżdżą też co 30 minut shuttle, czyli duże autobusy, takie przegubowe, no ale ja na przykład raz wsiadłem bez problemu, a potem 2 razy się odbiłem od wypadających ludzi, bo taki był tłok. Cały tor ma mnóstwo niesamowitych miejscówek, gdzie byście nie stanęli, to jest cudownie. Najpierw oglądałem klasyki, które jeździły naprawdę pełnym ogniem, ale prędkość było widać dopiero na 24-godzinnym wyścigu. Przy autach z serii GT3 to klasyki wyglądały, jakby na tych samych zakrętach jeździły w zwolnionym tempie. No i w przerwach był wyścig z autami z różnych lat z serii turystycznych, w tym właśnie DTM. O mamo, jak to brzmiało. No naprawdę, to była najlepsza część pod względem dźwiękowym. Stojąc na trybunie, przy głównej prostej startowej, miałem ciągle gęsią skórkę, tak cudownie brzmiały te auta. Huk i hałas był tak duży, że potrafiły momentami zaboleć uszy, a dźwięk niósł się naprawdę daleko. Reszta mojej ekipy została w tym czasie na naszym kempingu, który był oddalony o jakieś 1 km linii prostej i oni to podobno tak słyszeli, jakby ktoś jeździł tuż obok nich. No piękna sprawa. No właśnie, kemping. W czasie wyścigu mieszka się raczej na kempingach i są to takie warunki polowe. Namioty, kampery, spanie w samochodzie, tak to tam wygląda. Przez cały weekend było tam 240 000 osób, więc domyślacie się, że trafienie hotelu czy tam apartamentu trzeba robić z bardzo dużym wyprzedzeniem i to pewnie dużo kosztuje. Wejściówki w koło toru też kosztują i koszt biletu takiego na 3 dni to wydatek 70 € do osoby. Miło, bo można wtedy wejść na padok i tam też poobserwować, jak się zespoły przygotowują. A w padoku naprawdę było na co popatrzeć. Było na przykład Dacia Logan, czyli auto, które było najczęściej pokazywane podczas chyba całej transmisji. Ba, byli nawet kibice z flagą Dacia Ultras. Coś niesamowitego. Były też 2 Mini Coopery, w tym właśnie nowy John Cooper Works, przerobiony pod wyścigi, który wygrał swoją klasę, a drugie Mini, właśnie to czarne, z Bulldogiem było trzecie. Kibicowałem Bulldogowi, bo urzekł mnie ten piesek. No i dochodzimy do oglądania wyścigu nocą, co jest w ogóle dla mnie abstrakcją. To znaczy ściganie nocą jest dla mnie abstrakcją. Tor Nürburgring jest piekielnie trudny i nie wybacza błędów, a oni latali nocą i to w deszczu. Szacunek.
Oczywiście nie obyło się też bez przygód i dużo aut się rozbiło, ale na szczęście wszyscy kierowcy wyszli bez szwanku. Niestety, całe wyścigi pokrzyżowała pogoda i to były jedne z najkrótszych 24-godzinnych wyścigów w historii. Po niecałych 8 godzinach wyścig został przerwany przez mgłę. Przez mgłę tak dużą, że widoczność spadła poniżej 100 metrów, co jest ogromnie niebezpieczne, bo auta na prostych leciały ponad 300 na godzinę. Co gorsza, jak jest jakiś incydent na torze i auto trzeba lawetą zabrać, to nie jest zatrzymywany wyścig, tylko jest żółta flaga i to żółta flaga na tej części, gdzie był wypadek, a reszta toru leci pełnym ogniem. A potem ta laweta musi zjechać z toru i wtedy już żółtej flagi tam nie ma i nie ma ograniczenia prędkości. Był moment, jak na przykład kierowca Audi R8, które swoją drogą wygrało, ominęło samochód bezpieczeństwa dosłownie na milimetry z przeogromną prędkością, bo wypadło zza zakrętu. Emocji jest tam naprawdę mnóstwo. To trzeba przeżyć. Niestety wyścig nie został już wznowiony i wyniki po tych niecałych 8 godzinach zostały uznane za oficjalne. Szkoda, najbardziej żałuję, że nie mogłem w nocy leżeć na kempingu i cały czas słuchać, jak przylatują pędzące samochody. No cóż, na pewno jeszcze pojadę na inny wyścig, bo każdy fan motoryzacji musi to przeżyć. No coś pięknego. Cześć! Trainer Blödsinn.